Cześć kochani, znowu dzisiejsze nasze spotkanie. Witam Was serdecznie, Janusz Dąbrowski, jak zwykle na kanale Barwy Zdrowia, na YouTube oczywiście. O czym dzisiaj? No wiecie doskonale, że kanał jest, przede wszystkim zadaniem tego kanału jest promowanie wszelkich działań dotyczących zdrowia, sprawności pod każdym względem, a więc i tak zwanym somatycznym, czyli dotyczącym ciała, ale również psychiki, umysłu. Jedno od drugiego nie można w ogóle kompletnie odłączyć, dlatego że stanowimy jedność, całość. Ciało, umysł, duch, a więc taka triada Maxwella, tak prawdę mówiąc, i robimy wszystko, żeby tutaj po prostu zamieszczać informacje, ale również podawać bardzo konkretne wskazówki, co można zrobić, żeby ewentualnie być zdrowym, czy wrócić do zdrowia, powrócić do sprawności i tak dalej. I tutaj słuchajcie, jak zwykle, nie ma nic za darmo. Trzeba troszeczkę wysiłku ze strony każdego z nas. Dla mnie zawsze najważniejszą rzeczą jest po prostu wiedza, informacje. Jeżeli ma się informacje rzetelne, uważam, że podaję rzetelne informacje, dlatego że nawet jeżeli ileś tam lat temu mogłem mieć wątpliwości, to dzisiaj już ich nie mam. Dlaczego? Dlatego, że po prostu moja praktyka wieloletnia wskazuje na to, że to, co robię, to, co stosuję, to, co nieraz, no powiedzmy, podpowiadam, co można zrobić różnym ludziom, bo taka jest też moja rola, po prostu odnosi rewelacyjne skutki. Nawet w przypadku różnych takich ciężkich jakichś problemów chorobowych, włącznie z nowotworami. Nie oznacza to, że można każdego uratować przed nowotworem, ale naprawdę mamy wiele przypadków, bo nie jestem tylko ja akurat w Polsce, który się zajmuje tą sprawą, ale wielu z nas idzie w kierunku takiej, powiedzmy, wspomagania organizmu, spełnienia wszelkich warunków po to, żeby doszło do procesów samouzdrawiania, bo organizm ma moc samouzdrawiania, samoleczenia. Czy to się komuś podoba, czy nie, takie są fakty. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to niech sobie po prostu twierdzi. Ale jeżeli na przykład skaleczy się w rękę, to nawet bez potrzeby chirurga, który jakieś tam zadrapanie, przecież nie będzie tego łatał, nie będzie tego zszywał, zadrapania, a jednak bez jakichś zabiegów szczególnych, bez używania leków, jednak to wszystko się goi, tak? Jakieś przypadkowe zagryzienie ust czy języka, no zdarza się przecież, tak? Czy stłuczenia, goją się. Najpierw jest krwiak, czy ugryzienie komara, czy jakichś innych tam powiedzmy owadów, goi się samoczynnie, najwyżej się drapiemy, bo jest tam stan akurat przejściowy, stan zapalny. A więc podsumowując tę część mojej wypowiedzi, mamy możliwość jako organizm samoleczenia, samouzdrawiania. Tak zostaliśmy skonstruowani. Tylko że sami siebie psujemy. I teraz dzisiaj temat, o którym ja bardzo często mówię, to jest dopiero prawdziwa plaga, prawdziwa pandemia ogólnoświatowa. To jest po prostu problem otyłości. Między innymi oczywiście piszę o tym w mojej książce, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Bardzo dokładnie, to jest 100 parę stron zaledwie, ale piszę bardzo dokładnie o przyczynach tej otyłości i tej pandemii. Ale dzisiaj posłużymy się dodatkowo artykułem, bo niestety globalna otyłość to jest prawdziwa pandemia i po prostu powiemy o tym szerzej, a jak zwykle posłuchajcie, no ja cytując nawet różnego rodzaju artykuły, po prostu odnoszę się do treści, dyskutujemy sobie po prostu i sprawa załatwiona. Więc dzisiaj też posłużę się artykułem Wszystkich dotknie otyłość, epidemia rozlewa się po Europie. Autor magister inżynier Zuzanna Cybulska. Kto to jest pani Zuzanna Cybulska? To jest dietetyk kliniczny, więc po prostu zajmiemy się po prostu tym, co akurat tutaj osoba, która ma się za fachowca, dietetyk oczywiście, może po prostu powiedzieć i ewentualnie no, odniesiemy się do pewnych stwierdzeń. Więc popatrzcie, otyłość jest złożoną
chorobą wieloczynnikową. Absolutnie zgoda. Ogólnoświatowe rozpowszechnienie nadwagi, otyłości podwoiło się od 1980 roku. Czyli popatrzcie, nagrywam tę audycję pod koniec czerwca 2024. Upłynęło ile? Upłynęły 44 lata i w tym czasie, w ciągu 44 lat, nadwaga i otyłość podwoiła się do tego stopnia, że prawie 1/3 światowej populacji jest obecnie klasyfikowana jako osoby z nadwagą lub otyłością. Sama otyłość dotyczy 800 milionów ludzi na świecie, dane WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Schorzenie to, tak, bo to jest określone już w WHO w tak zwanej ICD-10, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, ICD-11 w tej chwili funkcjonuje jako po prostu choroba. A więc schorzenie to jest głównym czynnikiem ryzyka wielu innych chorób, między innymi cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, różnych form nowotworów, oczywiście również chorób stawów i tak dalej. O epidemii otyłości mówi dietetyczka, magister, inżynier Zuzanna Cybulska. Okej, w porządku. I więc odnieśmy się tutaj do tego. Więc popatrzcie, 59% dorosłych Europejczyków, czyli czytajmy, 59 ludzi na 100 i prawie 30% dzieci, czyli 30 dzieci na 100 ma dziś nadwagę lub otyłość. WHO mówi już wprost o epidemii otyłości. Większość młodych ludzi nie wyrasta z problemu otyłości, a 4 na 5 otyłych nastolatków będzie miało problemy z nadmierną masą ciała w wieku dorosłym. Ale teraz znowu od razu na bieżąco pytanie, dlaczego tak jest? Z czego to po prostu wynika? Zaraz będziemy najprawdopodobniej o tym mówić. Nadwaga i otyłość według szacunków odpowiadają za ponad 1,2 miliona zgonów rocznie. 1,2 miliona ludzi umiera rocznie w Europie, należą do głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności. Oczywiście to są zgony ponadwymiarowe tak zwane. Dalej. Osoby z nadwagą i otyłością borykają się z całą masą fizycznych i psychicznych skutków wywołanych przez nadmierne kilogramy, między innymi z odrzuceniem społecznym, z ostracyzmem. Taka jest prawda. 3 maja 2022 roku Biuro Regionalne WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, opublikowało nowy raport na temat otyłości w Europie. Ujawnia on, że badane wskaźniki nadwagi i otyłości osiągnęły rozmiary epidemii, nadal rosną, a żadne z 53 państw członkowskich nie jest obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest powstrzymanie wzrostu otyłości do 2025 roku. Zatrważające jest to, że w Europie 59% dorosłych i prawie 30% dzieci, powtarzam, ma nadwagę lub otyłość. I tutaj takie krótkie odniesienie, że żadne z tych 53 państw członkowskich nie jest obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest powstrzymanie otyłości. Oczywiście tego państwo nie zrobi. Żadne państwo tego nie zrobi. Nie jest w stanie ze względów finansowych, mentalnych i wielu, wielu innych. Jeżeli my się sami tym nie zajmiemy indywidualnie w naszych rodzinach, to nikt tego nie zrobi na bazie państw, rządów i tak dalej. Wybijcie to sobie z głowy, ludzie, którzy myślą o tym, że państwa mogą tu coś zrobić. Jeżeli nie będzie rozwoju świadomości, nie będzie wiedzy na ten temat i głupich rozwiązań, typu ogranicz kalorie, ćwicz aż ci serce stanie, to nic z tego nie będzie po prostu. Ja oczywiście wulgaryzuję, upraszczam nieco w tej chwili sprawę, ale do tego często się sprowadza. Dalej. Otyłe dziecko wyrasta na otyłego dorosłego. A o co chodzi? Są komórki tłuszczowe, adypocyty. Może wiele się tutaj pomylę o rok, ale te komórki tłuszczowe, czyli adypocyty, rozmnażają się, wytwarzają się, powiedzmy, w organizmie dziecka do 2. czy 3. roku życia. Tu nie chcę dyskutować, bo być może popełnię błąd, ale w tym wieku. I jeżeli w tym czasie wytworzy się dużo tych adypocytów, to one nigdy nie znikną. One co najwyżej później będą zwiększały swoje rozmiary lub zmniejszały, ale ilość komórek tłuszczowych wytworzonych w tym czasie pozostanie. Więc sęk w tym, żeby tych komórek tłuszczowych wytworzyć jak najmniej w organizmie dziecka.
A tymczasem co jest? No właśnie w tej mojej książce między innymi tutaj podaję dane o tym, jak są dzieciaki przekarmiane przez swoje ukochane mamuśki. Jak są niemowlęta karmione. Nawet 10 razy dziennie, bo badania to pokazują, odżywkami, które są i tak słodkie, a mamuśki jeszcze je przesładzają. Miłość czy głupota? Brak wiedzy? No to słuchajcie, swego czasu napisałem artykuł dla hipoalergicznych, zresztą ten artykuł jest na jednej z moich playlist, hipoalergiczni, sprawca choroby twojego dziecka. Pierwotnie tytuł miał być po prostu nieświadomi zabójcy własnych dzieci. No pani Żaneta Gelc, redaktor hipoalergicznych, mówi, panie Januszu, no to jest straszny tytuł, okropny, taki wiecie, no bardzo mocny. Ja mówię, no bo być może trzeba potrząsnąć tymi ludźmi wszystkimi. No skończyło się na tym, że sprawca choroby twojego dziecka chodziło o cukier, ale nie ten diamant, ten biały kryształek wyłącznie, bo słuchajcie, mamy dzisiaj ponad 70 różnego rodzaju postaci cukru, który jest obecny w ciasteczkach, w ponczusiach, w żelkach, w wędlinach, wszędzie, gdzie tylko można, dodaje się cukier. W różnej postaci. No jedną z postaci cukru jest oczywiście syrop glukozowo-fruktozowy, wytwarzany z kukurydzy. A jakie mamy kukurydzę? Typu GMO. Wszystko w temacie. Dobrze, zabieramy się dalej. Jak potwierdzają badania, to właśnie wśród dzieci najszybciej rozwija się nadwaga i otyłość. Nic dziwnego. Dodatkowo istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko z otyłością, które nie zostanie objęte holistycznym leczeniem, bardzo ciekawe, dobre, holistyczne leczenie, wejdzie z otyłością w życie dorosłe. Badania dowodzą, że większość młodych ludzi nie wyrasta z problemu otyłości, a 4 na 5 otyłych nastolatków będzie miało problemy z nadmierną masą ciała w wieku dorosłym. Właśnie. I słuchajcie, te dzieci przekarmione, w których organizmach wytwarzają się te adypocyty, czyli komórki tłuszczowe, później idzie do szkół. I co się dzieje w szkołach? W szkołach mamy rodzice zamiast przygotować jakieś jedzonko dla nich, nie wiem, może jakąś sensowną kanapkę, zaznaczam sensowną kanapkę, tutaj jest z płycem problem troszeczkę. To, co dają, no bierz dychę tutaj sobie coś kupić w sklepiku. Co dziecko kupi w sklepiku? Snickersa, Marsa, jakieś słodkości, jakieś lody, powiedzmy słodkie, tego typu historie, lub bułkę drożdżówkę. A więc typowy węglowodan. Ale druga sprawa. Czy wiecie, kochani, że wielu z nas nie ma pojęcia, co to są węglowodany i w jakich produktach do jedzenia się znajdują, a często niektórzy mylą węglowodany z węglowodorami z kolei. A więc ja to obserwuję. Słuchajcie, nikomu nie chcę wrzucać kamyczków do ogródka i mówić, że ktoś jest po prostu, no nie zna się, nie umie, ale ludzie, żyjemy w XX wieku i chodzi o nasze ciała, chodzi o nasze zdrowia. Jest masa wiedzy, tylko z tego trzeba skorzystać. Ale jeżeli dzisiaj mamy popcornowe mózgi, audycja została zamieszczona niedawno, popcornowe mózgi, brain popcorn, czy popcorn brain i tak dalej, to o czym my mówimy? Słuchajcie, przepraszam za moje emocje, ale po prostu mógłbym mówić to wszystko beznamiętnie, no tak jest, przedstawiać fakty, informacje i tak dalej, ale nie o to chodzi zupełnie. Może kimś, komu przekażecie link do tej audycji, może w końcu potrząśnie nim. Może zmieni swój sposób życia i życia swoich dzieci i tak dalej. Dobrze. Dane z Polski przedstawiają się nieco lepiej. Ha, ha, ha. Według badania HBSC Health Behavior in School Aged Children otyłość lub istotna nadwaga dotyczy 21,7% Polaków, czyli prawie 30% Polaków w wieku 11-15 lat, według kryteriów WHO. Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wykonanych na przestrzeni ostatnich 30 lat w Warszawie wynika, że częstość występowania otyłości wśród chłopców w wieku 11-15 lat zwiększyła się w tym czasie 3-krotnie. Natomiast u dziewczynek w tym samym wieku aż 10-krotnie. Słuchajcie, kochani, prosty test. Wystarczy tylko przyjrzeć się na ulicy
na placach zabaw, jak dzieciaki wyglądają, na plażach. Kiedyś, lata 60., 70. nie było tego. Jeżeli czasami zdarzało się otyłe dziecko, to był ewenement. Jak było jedno dziecko w klasie lub na 2 klasy otyłe, to było wszystko. Tego nie było, byliśmy szczupli. Byliśmy po prostu szczupli. I teraz otyłość to nie jest tylko czynnik ryzyka rozwoju chorób, ale choroba sama w sobie. Ale oczywiście otyłość generuje co najmniej kilkanaście innych chorób, włącznie z depresją. A więc otyłość to choroba. Otyłość jest powszechną, możliwą do uniknięcia chorobą, kwalifikowaną jako niezakaźna choroba przewlekła, o znaczeniu klinicznym i dotycząca zdrowia publicznego. Często jest to główny czynnik ryzyka rozwoju kilku chorób niezakaźnych, znacznej niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Oczywiste. Obecnie istnieje globalna epidemia otyłości we wszystkich grupach wiekowych, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. A teraz wiecie, co kiedyś przeczytałem? Mam to akurat zapis, nawet taki slajd w jednej z moich prelekcji sprzed wielu lat. Wypowiedź amerykańskiego lekarza Jay Olshański. To było chyba jakieś 10 do 15 lat temu, robiłem taką prelekcję i prezentację. I on się mówił, że w Stanach Zjednoczonych, już tutaj od ponad 10 lat temu, naczynia krwionośne 10-12-latka wyglądają jak naczynia 50-60-letniego mężczyzny. A więc zobaczcie, jaki jest postęp, że tak powiem, w destrukcji organizmu. I teraz jest pytanie znowu, a co jest przyczyną? A co jedzą Amerykanie? A skąd się wzięła moda w Polsce na to jedzenie, które my jemy? Tak zwane hipermarketowe, przemysłowe, które nazywam jedzeniem, ale nie żywnością, nie pokarmem, nie posiłkiem. Przypomnę tylko, żeby komórka prawidłowo funkcjonowała, powinna otrzymywać codziennie 70-90 składników odżywczych. Nie oznacza to, że na talerzu ma być 70-90 produktów, tylko w tych kilku produktach ma być te 70-90 składników plus woda, plus tlen. Pytanie, czy ma? A czym my się żywimy? Czym my się żywimy? Rosnące rozpowszechnienie otyłości stanowi duże obciążenie dla systemu i budżetu opieki zdrowotnej. No ale przemysłu spożywczego i farmaceutycznego to nie obchodzi, wprost przeciwnie, obchodzi bardzo, bo ten stan generuje dodatkowe, one się wymieniają akcjami. Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny mają swoje akcje, a więc jedni, powiedzmy, pogłębiają problem, a drudzy, to my was wyleczymy. Znaczy, czy wyleczymy? Będziemy was leczyć i tak dalej. Nadwaga i otyłość należą do głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności w Europie. Ostatnie szacunki sugerują, że, tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, powodują one 1 200 000 zgonów rocznie, co odpowiada ponad 13% całkowitej śmiertelności w Europie. Otyłość jest groźna dla zdrowia. No ja czytam akurat te zdanie. Oczywiście, że otyłość jest groźna dla zdrowia. No, jest w kabarecie Moralnego Niepokoju taka scena, jak ojciec musi dopilnować swojego syna, żeby wykonał pewną pracę po prostu i tam mówi, i ten syn mówi, ale odkrycie i tak dalej, więc tutaj mógłbym też skomentować, ale odkrycie, no ale trzeba widocznie to mówić, bo wielu z nas nadal po prostu nie ma zielonego o tym pojęcia. No i dobrze, że pani Zuzanna, ta pani dietetyk o tym mówi. Otyłość jest uważana za przyczynę co najmniej 13 różnych rodzajów nowotworów. Dobra, okej, zatrzymajmy się tutaj. Dobrze. Czy w takim razie jest sensowne szukanie jakichś leków na te nowotwory, czy wystarczy zlikwidować otyłość? Pozbyć się otyłości. Ale żeby pozbyć się otyłości, to trzeba wiedzieć jak.
A żeby wiedzieć jak, to trzeba poznać przyczyny otyłości. A więc sięgnąć do przyczyn, a nie załatwiać po prostu objawy tylko. 13 różnych rodzajów nowotworów, czyli trzeba byłoby 13 różnych leków opatentowanych stworzyć, a to jeszcze nie wszystko. I szacunkowo będzie bezpośrednio odpowiedzialna za co najmniej 200 000 nowych przypadków raka rocznie w całej Europie. Przy czym liczba ta będzie nadal rosnąć w nadchodzących latach. Kochani, mamy 2024, w tej chwili około 200 000 Polaków zachorowuje rocznie na nowotwory. Z tego połowa, 50% umiera przeważnie w przeciągu roku od chwili zdiagnozowania. Szacunki, liczby, różnego rodzaju matematyczne szacunki wskazują, że mniej więcej do roku 2030-35 ilość Polaków, którzy będą chorować na nowotwory w Polsce, osiągnie liczbę 300 000, z 200 na 300, w przeciągu mniej więcej około 10-15 lat. I z tego oczywiście połowa będzie umierać. Bo jeżeli sądzicie, że zostaną wymyślone jakieś leki na nowotwór, na raka, to słuchajcie, ci, którzy w ten sposób myślą, są bardzo naiwni. Nie zostanie wymyślony żaden lek. Powtarzam to od lat. Nie było, nie ma i nie będzie żadnego leku na nowotwór. Jedynym lekiem na nowotwory i nasze choroby to jest zmiana naszego samotraktowania, zmiana samoświadomości, zmiana naszego stylu życia. Bo choroba, zwłaszcza nowotworowa, mówi człowieku, zmień coś w swoim życiu. Idziesz złą ścieżką. No ale co ja mam zmienić? No to się zastanów. Jest masa wiedzy. Jest masa książek, jest masa publikacji. Zacznij się zastanawiać, dlaczego mamy taki stan, jaki mamy. Dalej. Należy pamiętać również, że nadwaga i otyłość są również głównym czynnikiem ryzyka niepełnosprawności. Ależ oczywiście, bo jeżeli nawet nowotwór zostanie wycięty, guz nowotworowy, to co, wrócić do zdrowia? A co z komórkami macierzystymi nowotworu i metastazą, czyli przerzutami? Pół roku zostanie, 8 miesięcy zazwyczaj życia? I co, a jesteś zdrowy w tym momencie? A druga sprawa, nadmierna masa ciała. Przecież wielu z nas nosi drugiego człowieka na sobie. Jeżeli masz ważyć przykładowo 80 kg, a ważysz 140, masę takich przypadków znam, to znaczy nosisz 60-kilogramowego człowieka na sobie. Masz nadwagę przykładowo nadwaga 20 kg, nadwaga 20 kg, to wyobraźcie sobie, że nosicie na sobie 4 5-litrowe butle z wodą. Mam na myśli ciężar, bo to nie tyle woda, ile tłuszcz, inne różnego rodzaju toksyny, ale w sensie masy ciała 4 razy 5 kg dodaje 20 kg. 24 godziny na dobę. 3000, 24 razy 60 minut, można sobie policzyć, ile to będzie minut na dobę noszenia, czy śpimy, czy jemy, czy poruszamy się, czy jedziemy samochodem. Cały czas te 4 5-litrowe butle z wodą na nas wiszą. To tylko 20 kg nadwagi. A co powiedzieć o 40 kg? Ważysz 80 kg, przepraszam, możesz ważyć, na przykład masz wzrost mniej więcej 1,80 m, 1,70 m parę. Przykładowo, dobra, niech to będzie 80 kg, że to jest w miarę prawidłowa masa ciała. A przy wzroście 1,80 m to powinniśmy ważyć mniej więcej, przeciętny człowiek, nie sportowiec, nie po prostu bardzo silnie umieśniony, no więc powinien ważyć jakieś powiedzmy 75-78 kg. Dobra, 80 kg. Tymczasem waży 140. 60 kg. 60 podzielić na 5 kg butla z wodą, to jest 12 butli 5-litrowych z wodą, które się nosi. Proste. Otyłość może dotyczyć każdego. Fakt. Przyglądając się dokładnie statystykom, widzimy, że wskaźniki otyłości wzrosły we wszystkich grupach wiekowych i obu płciach, niezależnie od położenia geograficznego,
pochodzenia etnicznego lub statusu społeczno-ekonomicznego, chociaż częstość występowania otyłości jest na ogół większa u osób starszych i kobiet. Ale jakoś nie jest mowa ciągle o krajach rozwiniętych i krajach rozwijających się. Należy pamiętać, że w badaniach epidemiologicznych to zwykle wskaźnik BMI, Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała, jest używany do definiowania nadwagi otyłości. Niska czułość wskaźnika BMI wynika z dużej zmienności międzyosobniczej w procentach tkanki tłuszczowej, częściowo przypisywanej wiekowi, płci i pochodzeniu etnicznemu. Słuchajcie, no tak się określa, ta pani dietetyk mówi o ogólnej takiej wiedzy, którą się stosuje, ale przecież to jest po prostu bzdura. Dlaczego? Że większe procenty tkanki tłuszczowej przypisuje się częściowo wiekowi. No bo jeżeli jesteś starszy, to zrozumiałe, że będziesz miał więcej tkanki tłuszczowej, że będziesz częściej chorował i tak dalej. Ale pytanie dlaczego? Bo w miarę po prostu starzenia się jakieś procesy następują destrukcyjne. Ale dlaczego te procesy następują? U jednych szybciej, u drugich wolniej. Można to spowolnić, a nie dlatego, że starość jest przyczyną śmierci albo starość jest przyczyną chorób. No bzdura na bzdurze, tak? Przykładowo Azjaci mają większy procent tkanki tłuszczowej niż Europejczycy, dlatego samego BMI. Większe ryzyko kardiometaboliczne wiąże się również z lokalizacją nadmiaru tłuszczu w trzewnej tkance tłuszczowej i magazynach ektopowych, takich jak mięśnie wątroba, a także w przypadkach zwiększonego stosunku tłuszczu do masy beztłuszczowej. Ale tutaj, o właśnie, dobrze tutaj pani dietetyk mówi o tłuszczu w tkance trzewnej, czyli bardzo ważna jest otyłość tak zwana trzewna, bardzo niebezpieczna, otyłość wewnętrzna, czyli tłuszcz trzewny, tłuszcz wewnętrzny, albo inaczej visceralny. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ten tłuszcz visceralny jest takim rodzajem wysypiska śmieci, gdzie są lokowane wszystkie toksyny, których ani wątroba, ani nerki, ani płuca, ani w ogóle organizm nie jest w stanie usunąć z organizmu i tam to jest lokowane. W tłuszczyku może kiedyś się usunie. Nie usunie się, bo ciągle tylko dorzucamy do tego pieca, a nie usuwamy tych toksyn. Dane te sugerują, że otyłość może być znacznie bardziej powszechna i wymaga pilniejszej uwagi niż sugerują duże badania epidemiologiczne. Poleganie na BMI w celu oceny jej rozpowszechnienia może utrudnić przyszłe interwencje mające na celu zapobieganie i leczenie otyłości. Oprócz problemów fizycznych, osoby zmagające się z otyłością muszą się mierzyć z nieustannym zawstydzaniem i obwinianiem ich o tę chorobę. A co? Nie mówi się? Zastosuj dietę MZ. Wiecie, o co chodzi. Mniej, przepraszam, będę tutaj brutalny, mniej żryj, bo tak niektórzy mówią, co jest jedną wielką bzdurą, dlatego że osoba otyła jest po prostu głodna. Jest pewien mechanizm. Po prostu to, co dostarcza, błyskawicznie jest spalane, ta osoba jest głodna, ma rozchwianą totalnie poziom hormonów, insulina i tak dalej, i tak dalej. A więc tu jest problem. Insulina, glukagon, inne historie. A więc nie rozumiemy w ogóle i patrzymy na tą osobę otyłą, mówi, zobacz jaka poszła gruba i tam odpowiedni epitet nawiązujący do zwierząt. Nie oceniaj człowieku, bo nie wiesz, jakie były przyczyny tej otyłości. Nie to, że żryj mniej i tak dalej. To nic nie da. Ogranicz kalorie i co to da? Więcej ćwicz. Tak, osoba, która waży 140-120 kg, dajemy ją na 2 godziny ćwiczeń. Siądą stawy, siada serce i tak dalej. To nie tędy droga kompletnie. Wiele osób, w tym niestety niektórzy lekarze i osoby publiczne, nie rozumieją skomplikowanej natury tej przypadłości. Pierwotnymi przyczynami otyłości jest złożony zestaw czynników, wśród nich dieta, styl życia, uwarunkowania genetyczne. Przepraszam bardzo, ale nie zgadzam się tutaj z panią dietetyk kompletnie.
bo znowu się bierze pod uwagę geny jako chłopca do bicia. Jakoś, mówię, w latach 60., 70. nie było absolutnie takiej plagi. I co, to geny się zmieniły? Geny tak gwałtownie się zmieniły w ciągu kilkudziesięciu nagle lat? Absolutnie, to są bzdury. Dalej, stan zdrowia psychicznego, owszem, ale teraz pytanie, a dlaczego mamy pogorszony stan zdrowia psychicznego? Co powoduje? Nie przypadkiem toksyny, które my spożywamy razem z jedzeniem, które zatruwają nasz układ nerwowy i wpływają na to, jak się zachowujemy? Dalej, liczne czynniki socjoekonomiczne i stan środowiska naturalnego. Pełna zgoda. Co jemy, czym oddychamy, co pijemy i tak dalej. Analizując tempo rozwoju otyłości, pozostaje odpowiedź na pytanie nie czy, ale kiedy wszystkich dotknie po prostu otyłość. Więc co możemy zrobić? Warto zacząć od zasady, według pani dietetyk, chce zmienić świat, zacznij od swojego podwórka, absolutna zgoda. Utrata masy ciała wiąże się ze znacznymi korzyściami zdrowotnymi i ekonomicznymi. Jeśli nie wiesz, jak zabrać się za zmianę, wypróbuj Healthio, coś takiego, aplikacja ułatwiająca kompleksowe dbanie o zdrowie. Użytkownicy mają dostęp do planu obejmującego dietę, treningi, sen, medytację, ćwiczenia oddechowe. Jeżeli komuś to pomaga, proszę bardzo, ale ja ze swojej, słuchajcie, z własnego doświadczenia powiem, że niewiele to da. Naprawdę niewiele to da. Nie będę teraz tłumaczył dlaczego, bo wiem, o co chodzi. Skuteczne strategie odchudzania obejmują terapię dietetyczną, aktywność fizyczną, modyfikację stylu życia. Leczenie farmakologiczne jest zarezerwowane dla pacjentów z otyłością lub nadwagą, którzy mają współistniejące czynniki ryzyka lub choroby związane z otyłością. Słuchajcie, dzisiaj powstała nowa dziedzina praktyki medycznej. Operacje metaboliczne. Tak się nazywa bariatria, czyli wycinanie 2/3 zdrowego żołądka po to, żeby ewentualnie ludzie mniej jedli. Żeby nie było ssania. Na temat tego to już była jedna z audycji. Nieskuteczności tych programów. Programy profilaktyczne dla całej populacji mają większy potencjał powstrzymania epidemii otyłości, są bardziej opłacalne niż programy odchudzania oparte na klinikach i leczeniu bariatrycznym, operacyjnym. O, tu się absolutnie zgadzam. Absolutnie. Leczenie bariatryczne, no za to oczywiście każda operacja to jest pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale później z kolei, a co zrobić z tą tkanką, z tą wisającą skórą? Następna operacja. Więc jak słyszę operacja bariatryczna, czyli operacja metaboliczna inaczej, no to po prostu, nie wiem, śmiać się czy płakać. I teraz dalej. Ze względu na rosnące ryzyko zachorowania na otyłość, szczególnie wśród dzieci, zachęcam do rozpowszechniania edukacji na temat czynników ryzyka rozwoju otyłości, prawidłowych zasad żywienia oraz aktywności fizycznej jako działania profilaktycznego oraz leczniczego, a także szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych tą chorobą. W mojej ocenie bardzo istotne jest zapewnienie dostępu do usług wykwalifikowanego zespołu medycznego, lekarzy, dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Uważam, że artykuł jest bardzo dobry w sensie poznawczym, że po prostu mówi o tym, że co się dzieje, zwraca uwagę i namawia nas do tego, do samorozwoju, do tego, żebyśmy się uczyli. Jeszcze raz, pani magister inżynier Zuzanna Cybulska, dietetyk kliniczny, pięknie wyglądająca kobieta, widać, i tak dalej, dziewczyna. Zatrzymujesz udostępnienie. I teraz słuchajcie, kochani, to wszystko, o czym mówi pani dietetyk, ma ręce i nogi, oczywiste. To nawet nie ma o czym mówić. Zmiana stylu życia, zmiana sposobu odżywiania, jest to możliwe.
ćwiczenie fizyczne, ruch, ale nie taki, wiecie, do zajechania organizmu i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwsza podstawowa sprawa, trzeba się zająć po prostu przyczynami otyłości. A podstawową przyczyną otyłości jest zatrucie, zatoksycznienie organizmu. Ja już mam w playliście kompleksowy program zdrowia, tłumaczę o tym. Dlaczego ograniczenie samych kalorii i ciężkie ćwiczenie fizyczne niewiele dadzą lub nic nie dadzą. Wróci efekt jojo, będzie efekt jojo. Najpierw trzeba się odtruć, usunąć nadmiar toksyn, po to, żeby organizm nie powiększał komórek tłuszczowych, które są rodzajem wysypiska śmieci dla tych chemicznych śmieci, które my jemy, które pijemy, którymi oddychamy, które wchłaniamy. Organizm nie będzie zatrzymywał wody w organizmie, żeby rozcieńczyć te kwasy, te toksyny, bo woda to też powoduje wzrost masy i czujemy się jak napompowany balon. Jeżeli dożywimy w dodatku komórki, a nie żołądek, czyli dokarmimy komórki, damy im wszystko, co potrzebne, to nie będzie ssania na jedzenie. Bo dlaczego to ssanie jest? Bo jeżeli czujemy się ciągle głodni, bo komórki krzyczą. Osoby w ogóle otyłe są głodne, trzeba to zrozumieć. W tej całej masie tego jedzenia, które kładą sobie na talerz, nie ma tego, co odżywi komórki. Dlatego organizm z tej całej masy usiłuje coś wyciągnąć. A nadal nie ma. No więc dalej jemy. I rozregulowanie właśnie insuliny, glukagonu i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie nasz problem. Więc ja odsyłam was kochani, do tej playlisty kompleksowy program zdrowia, do otyłości i tak dalej. Jest to, trzeba po prostu zrozumieć i za co się brać. Ja od 12 lat, od 2013 roku zajmuję się takim właśnie kompleksowym programem zdrowia, który przywędrował do Polski z Czech pół roku wcześniej, bo w grudniu 2012 roku. I sam w przeciągu pierwszych 2 miesięcy, zrzuciłem nadmiarowe 13 kg. Bezpiecznie, nie byłem głodny, czułem się rewelacyjnie. Nie mam, mając dzisiaj ponad 70 lat, przypomnę, nagrywam tę audycję w czerwcu 2024 roku, nie mam problemów z tak zwanymi korzonkami, czyli zapaleniami wielonerwowymi, z którymi miałem jako 40-letni człowiek ogromne problemy. Miałem rwę kulszową, miałem często nerwobóle, a więc od lewej łopatki wchodziło mi co na serce, że tak człowiek się sztywno obracał. Dzisiaj tego nie mam. Mam fajne rozciągnięcie, tym bardziej, że się troszeczkę ćwiczę. Staram się regularnie to robić, a więc nie ma problemów. Jestem zdrowszy niż kiedyś, kiedy miałem 40 lat. Potrafiłem poradzić sobie ze stresami, a więc można. W jaki sposób? Najpierw trzeba odtoksycznić organizm, zlikwidować zakwaszenie, czyli zalkalizować go, dostarczyć odpowiedniej ilości minerałów, wieloskładnikowe produkty, które komórki pracują na zasadzie tak zwanych pomp jonowych. Pompa potasowa, pompa wapniowa, pompa jodowa i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba komórkom dostarczać te składniki. A jeżeli w dzisiejszym pożywieniu, jedzeniu, tego nie ma, jest taka moja audycja, dlaczego mamy niedobory pokarmowe. To wynika również z produkcji roślinnej dzisiaj zwierzęcej. Czym się karmi zwierzęta, w jaki sposób? Wyjałowione są gleby, które nie mają nic. Tylko NPK, nawozy azotowe, potasowe i fosforowe. Znaczy odwrotnie, NPK, azot, fosforus i potas. K. A więc w czym rzecz? Czym się mamy odżywiać? Więc pozbycie się otyłości to jest naprawdę cała po prostu kuracja, bo na przykład jeżeli nawet dostarczymy składniki mineralne, to one muszą się wchłonąć. Żeby się prawidłowo wchłonęły, to też prawidłowo powinno pracować jelito, czyli kosmyki jelitowe. Więc trzeba dostarczyć również bakterie jelitowe,
tak zwane dwudzielne, odporne na działanie kwasów żołądkowych, kwasu solnego w żołądku, żeby one nie zginęły. Trzeba wzmocnić układ odpornościowy, cały szereg przyczyn. Trzeba zacząć pić czystą wodę, a nie soczki, a nie herbatkę, ani chyba, że taką specjalną herbatkę, której zadaniem będzie faktycznie działanie antytłuszczowe, antylipidowe i która będzie wzmacniać również układ odpornościowy, czyli specjalne zioła. A więc jest rozwiązanie konkretne. Wyprowadziliśmy z otyłości, z nadwagi masę ludzi. Tych, którzy chcieli zrzucić, jak wiele dziewczyn, 4-5 kilo. To jest kwestia miesiąca zaledwie. I takich, którzy zrzucali po 30, po 40 kg. Ale tutaj to już jest dłuższy etap i trzeba taką kurację odpowiednio przeprowadzić. Miesięcznie 4-5 kg to można spokojnie zrzucić i bezpiecznie. Bez poczucia głodu, bez niczego. Są możliwości. Dobrze, kochani. To, o czym mówię, to jest pozytyw tego artykułu. Dlatego, że negatyw, no niestety pandemia otyłości istnieje. I będzie coraz gorzej, biorąc pod uwagę to, co mamy na rynku, czym się odżywiamy, co pijemy, jak się zachowujemy, siedzenie przy telewizorze, przy komputerze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze raz powtórzę, dobra wiadomość jest taka, że możemy sobie z tym poradzić. Bez problemu. Tylko trzeba chcieć. Więc chcijmy. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście prośba, jeżeli audycja się Wam spodobała, to proszę o lajki, o ewentualnie skomentowanie, co o tym sądzicie, bo nie każdemu ta audycja musi się podobać. Możecie, jak zawsze, jak często powtarzam, możecie ją po prostu nic nie przyjąć z tej audycji, możecie wszystko przyjąć, możecie to, co Wam pasuje i sprawa załatwiona. Macie wolność wyboru. I dzielcie się linkami. Może ktoś będzie potrzebował po prostu tej pomocy, jakiejś informacji. Jestem w stanie oczywiście udzielić tej bardziej dokładnych informacji, pomóc każdemu. Sukcesywnie od 2013 roku robię to. Nie tylko jeżeli chodzi o prelekcje, ale masa ludzi się zgłaszała do mnie, wprowadzałem ich do systemu, pomagałem. Dzięki temu mieli znacznie taniej. Prowadziłem ich, udzielam konsultacji, byli pod opieką i dzisiaj są szczęśliwi. Ale byli tacy, którzy na przykład, no, pamiętam taką jedną kobietkę, która no, ubierała się dosłownie w namiot. Powinna była ważyć jakieś 60 kg, ważyła, pamiętam, chyba ponad 140. No no, degradacja organizmu straszna. Dobra, kończymy na dzisiaj. Wszystkiego najlepszego, popadki. Cześć.